Chinach i w Indiach, w których w sumie mieszka niecałe 40% ludności świata, jest obecnie o 70 milionów więcej mężczyzn niż kobiet. 70 milionów mężczyzn, z których większość nie będzie miała możliwości znalezienia żony ani założenia rodziny i będzie skazana na samotność. Co istotne, na przykład w Chinach na każde 100 urodzonych dziewczynek rodzi się 118 chłopców. Głównie ze względu na ciągnące się skutki polityki jednego dziecka i selektywne aborcje, więc dysproporcja ta będzie rosła. Przewiduje się, że do 2030 roku 1 na 4 Chińczyków nie będzie w stanie znaleźć partnerki, co może doprowadzić do społecznej katastrofy, której pierwsze oznaki powoli zaczynają być widoczne. Ale po kolei. Nie jest chyba niczym zaskakującym, iż badania potwierdzają, że dla większości kobiet jednym z kryteriów przy wyborze partnera jest jego status ekonomiczny. Z perspektywy ewolucyjnej, w sytuacji gdy samice ssaków angażują wiele czasu i energii w urodzenie i wychowanie potomstwa, zasoby dające zabezpieczenie materialne zapewniane w tym czasie przez samca są naturalnie istotnym i potrzebnym czynnikiem. Dlatego w sytuacji sporej nadwyżki mężczyzn i potencjalnego braku partnerek, mężczyźni w pierwszej kolejności starają się podnieść swój status ekonomiczny nawet kosztem ryzykownych zachowań. Badania ze Stanów Zjednoczonych ukazują, że im więcej kawalerów przypada na jedną pannę w społeczeństwie, tym mężczyźni więcej wydają na prezenty dla kobiet, mniej oszczędzają, pobierają więcej kart debetowych i są skłonni bardziej się zadłużać. Co istotne, w takiej sytuacji również kobiety zwiększają swoje wymagania i oczekują, że mężczyźni będą płacić więcej za rzeczy takie jak prezenty walentynkowe, posiłek w restauracji czy pierścionek. Wśród mężczyzn, którzy w takich warunkach nie potrafią znaleźć partnerki, zdecydowaną większość stanowią młodzi mężczyźni z dna drabiny socjoekonomicznej, nisko zatrudnieni lub bezrobotni, z ubogim życiem towarzyskim, spędzający czas głównie z innymi mężczyznami w podobnej sytuacji. Im większa jest nadwyżka mężczyzn w społeczeństwie, tym większa jest ta grupa. Sęk w tym, że w ludzkich społecznościach, niezależnie od kultury, zdecydowana większość brutalnych przestępstw i aktów przemocy popełniana jest właśnie przez młodych, nieżonatych, ubogich mężczyzn z dna hierarchii społecznej. Wraz ze wzrostem liczebności tej pozbawionej perspektyw, zdesperowanej i skłonnej do ryzykownych zachowań grupy, naturalnie rośnie też ilość przemocy w społeczeństwie. Efekty tego są już widoczne. W latach 1992-2004 przestępczość w Chinach prawie się podwoiła, pomimo wyraźnego wzrostu poziomu życia. Za to z wyraźnym wzrostem nadwyżki mężczyzn w grupie wiekowej od 16 do 25 lat. Zachowania przestępcze, chociaż ryzykowne, dają szansę na szybkie wzbogacenie się, co w warunkach zachwianej równowagi płci jest dla wielu biednych mężczyzn jedyną perspektywą na znalezienie partnerki. Natomiast w Indiach wraz z zaburzeniem tej równowagi liczba porwań kobiet wzrosła o 74% w latach 2007-2011. Nadwyżka mężczyzn w tym kraju koreluje również ze wzrostem przemocy wobec kobiet. I to zarówno napaści na tle seksualnym, jak i przemocy w związkach, biorącej się ze wzmożonej podejrzliwości partnerów z uwagi na ilość potencjalnych rywali. Z analogicznych przyczyn w niestabilnych krajach samotni, biedni, młodzi mężczyźni przyciągani są do organizacji militarnych, które obiecują im możliwość szybkiego zyskania bogactwa i statusu społecznego i wykorzystują ich zdesperowanie do realizacji celów politycznych, czego przykładem mogą być dżihadyści na Bliskim Wschodzie czy rebelianci w Sudanie, w których to rejonach istnieje podobna nadwyżka samotnych mężczyzn. Tam jednak jest to spowodowane nie dużą nadwyżką mężczyzn w populacji, a powszechną poligamią. Dla przykładu, gdy 10% najbogatszych mężczyzn ma 4 żony, to 30% mężczyzn z dna hierarchii społecznej pozostaje samotnych i zdesperowanych. Między innymi dlatego 20 najbardziej niestabilnych krajów świata jest w jakimś stopniu poligamiczna. Niektóre badania sugerują wręcz, że tworzenie się w ten sposób nadmiaru samotnych mężczyzn jest jednym z czynników zwiększających szanse wybuchu wojny domowej. Daleki i Bliski Wschód nie są jednak jedynymi rejonami, które mogą w przyszłości dotknąć problemy wynikające z nadwyżki mężczyzn. Poza dysproporcją narodzin, na zachwianie równowagi płci mogą wpływać również rzeczy takie jak migracja. Wśród milionów ludzi, których zarejestrowano we Włoszech i w Grecji jako przybywających do Europy w trakcie kryzysu migracyjnego 2015 i 2016 roku, ponad 66% dorosłych stanowili mężczyźni. Natomiast wśród osób przybywających jako nieletni bez opieki, chłopcy to aż 90%. Z kolei według statystyk szwedzkiego rządu ponad 71% aplikujących o azyl w Szwecji stanowili mężczyźni, natomiast wśród nieletnich bez opieki ponownie chłopcy stanowili ponad 90%. Między innymi dlatego w Szwecji wśród nastolatków w wieku 16-17 lat
Według szacunków na 100 kobiet przypada 123 mężczyzn. Źródłem potencjalnych problemów i niepokojów społecznych w obliczu tej dysproporcji oczywiście nie są jedynie przybywający mężczyźni, ale ogół mężczyzn danej populacji. Przykładem tego mogą być chociażby niedawne antyimigranckie zamieszki w Chemnitz, które jest miastem z największą nadwyżką mężczyzn w wieku 20-40 lat w całych Niemczech. Między innymi dlatego np. Kanada od 2016 roku uwzględnia płeć przy przyjmowaniu uchodźców z Syrii i ze względów bezpieczeństwa nie przyjmuje w ogóle samotnych mężczyzn, a jedynie całe rodziny lub kobiety i dzieci. Jest to jednak na razie jedyny kraj, który podjął takie kroki. Jeśli podobał się Wam ten odcinek, to zobaczcie również inne nasze filmy. Zachęcam też do odwiedzenia naszego Facebooka, a jeśli ktoś chciałby nas wesprzeć, to zapraszam na nasz profil na Patronite. Do usłyszenia.